Siemka, ja jestem Adacho i gdybym wszedł do szafy kilkanaście lat temu i wyszedł z niej dopiero dzisiaj i dopiero dzisiaj dowiedział się, że istnieje coś takiego jak Dragon Ball Super, które jest kontynuacją Dragon Ball Z, to myślę, że biorąc do ręki mangę i czytając tutaj napis, że za scenariusz odpowiada Akira Toriyama, a za ilustrację odpowiada jakiś tam Toyotaro, pomyślałbym sobie, że oryginalny autor, Akira Toriyama, pewnie już ze względu na wiek, albo mu się nie chce, albo już zdrowie mu nie pozwalało na to, żeby rysować osobiście mangę. Więc wynajął jakiegoś artystę, ale historia, powiedzmy, w 100% wypływa z jego głowy. To nigdy nie była prawda. To nigdy nie była prawda nawet w przypadku klasycznego Dragon Balla, w sensie 42 tomów mangi Dragon Ball, bo wiemy, że tam duży wpływ mieli edytorzy, ale gdybym żył w takim zero-jedynkowym świecie, mógłbym pomyśleć, że za Dragon Balla Super, za historię w Dragon Ballu Super, po prostu odpowiada Akira Toriyama. Świat niestety, albo istety, nie jest zero-jedynkowy, świat nie jest czarno-biały, a jeśli chodzi o wkład Toriyamy w Dragon Ball Super, cóż, sceptycy powiedzą, że jest tam pewnie go jak na lekarstwo. Turbofani powiedzą, że Toriyama, skoro jest napisane, pewnie pisał większość historii, a to naturalne, że ktoś inny mu pomagał i trochę nakierowywał myśli mistrza. Natomiast prawda leży gdzieś po środku i dzisiaj się temu przyjrzymy. Trudno stwierdzić, ile dokładnie napisał Toriyama, albo jakie konkretnie rzeczy napisał Toriyama, ale korzystając ze strzępków informacji dostępnych w sieci, korzystając z wywiadów, czy to z samym Toriyamą, czy z Toriyamą i Toyotaro, czy z innymi producentami, na przykład reżyserami anime Dragon Ball Super, można sklecić z tego jakąś wątpliwą całość, albo przynajmniej spróbować. Będziemy sobie tutaj mówić o wkładzie Akiry Toriyamy w Dragon Ball Super, ale będziemy mówić też o anime, jak i o mandze. Nie chcę za bardzo poruszać tematów filmów kinowych, bo te powstawały wcześniej, przed wyjściem anime Dragon Ball Super. Mówię tutaj o Battle of Gods i Resurrection of F. Tak naprawdę każdy film kinowy ma swoją historię. Do Broly'ego i Super Hero później sobie jeszcze przejdziemy, bo tam co róż słyszeliśmy, że Toriyama nigdy wcześniej nie był tak zaangażowany. W przypadku Battle of Gods wiemy, że historia wyglądała tak, że Toriyamie został zaprezentowany oryginalny skrypt, który mu się nie spodobał, więc wtedy podjął decyzję, że napisze to sam, że napisze to od nowa. No ale jednak pan Norihiro Hayashida, czyli producent filmu, przyznał, że ten skrypt na bazie historii Toriyamy pisał już ktoś inny, czyli historia Toriyamy faktycznie została przez niego napisana, ale jeśli chodzi o surowy scenariusz, to już była działka kogoś innego. W przypadku Resurrection of F jest potwierdzono, że Toriyama faktycznie pisał już sam skrypt, ale mówimy tutaj o Dragon Ball Super. Przypominam, że te dwa filmy wyszły jeszcze spod szyldu Dragon Balla Z. A jeśli chodzi o anime Dragon Ball Super, to tak naprawdę pamiętamy te, moim zdaniem, feralne adaptacje. Tak jak może jeszcze adaptacja filmu Battle of Gods była do przełknięcia, tak uważam, że pod kątem animacji adaptacja Resurrection of F, no, mogli sobie tego darować. Mimo wszystko nie będziemy zrzucać winy za słabą animację na Akirę Toriyamę. Jednak to on odpowiada za to, żeby do anime Dragon Ball Super zaadaptować te dwa filmy kinowe. Panowie Kimitoshi Chioka oraz Hiroyuki Sakurada, czyli były i ówczesny reżyser anime Dragon Ball Super, w wywiadzie z listopada 2017 roku powiedzieli tak, że włączenie filmów kinowych Battle of Gods i Resurrection of F do nowego serialu telewizyjnego było pomysłem Toriyamy i było wprowadzone po to, żeby można było przedstawić postacie Birusa i Whisa dzieciom, które jeszcze nie widziały filmów. Uznali to producenci po prostu niezbędne dla historii. Także gdyby anime Dragon Ball Super rozpoczęło się od sagi Szampy, pewnie dużo osób, w tym dzieci, pytałyby, kim jest ten fioletowy kot i kim jest ten pan, ale w zasadzie ja myślałem na początku, że Whis to kobieta, więc może nie byliby aż tak pewni, że Whis to pan z dziwną fryzurą i niebieską skórą. Tak czy siak, przechodzimy właśnie do sagi Szampy. Jeśli chodzi o designy, to za te odpowiedzialny jest tak naprawdę w większości Toriyama. Za designy wojowników z Wszechświata Szóstego, takich jak Botamo czy Hit, ale również Szampa i Vados. Także można odpowiedzieć, że wszystkie te postacie wyszły z głowy Toriyamy. A jeśli chodzi o historię, to tak naprawdę nie ma wielu informacji na ten temat. Możemy się domyślać, że główne punkty fabuły, i tutaj już bazujemy tylko i wyłącznie na spekulacjach, na tym legendarnym trzonie, który wiemy, że Toriyama dostarczał gdzieś do Toei, albo po prostu pisał trzon i na bazie tego trzonu Toei w anime tworzyło swoją wersję historii, a potem Toyotaro w mandze tworzył swoją. Tylko że różnica polegała na tym, że chociażby w przypadku Turnieju Mocy, wiem, że trochę skaczę, ale chcę tutaj nakreślić te różnice między mangą a anime. Nie wiem, czy to wyglądało tak wcześniej, bo nie mamy wglądu w to, jak powstawała chociażby saga Szampy, ale patrząc na te poprawki rysunków, czasami nawet
rysunki, które sam rysował Toriyama, poprawiając po Toyotaro, można stwierdzić, że niektóre rozdziały mangi, albo że w ogóle cała manga, najpierw musiała przejść przez ręce Toriyamy, musiała zostać przez niego akceptowana, żeby potem ujrzała światło dzienne. W przypadku odcinków anime tak nie było. To nie było tak, że Toriyama oglądał każdy odcinek anime Dragon Ball Super, a potem dopiero dawał zielone światło. Wiemy z nieoficjalnych informacji, że tak było w przypadku Dragon Ball Daima, ale są to fundamentalnie dwie różne serie, powstające w innych warunkach, mające inne zadania, więc wracając do sagi Szóstego Wszechświata, możemy założyć, i to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, bo próżno szukać informacji na ten temat, że te główne punkty fabuły, czyli na przykład wprowadzenie Monaki jako tego w cudzysłowie asa z rękawa, czy Goku przegrywający z Frostem przez trucizny, czy Vegeta uczący Kabbę transformacji, albo chociażby Magetta przegrywający przez słabą psychę. To są zapewne elementy tego oryginalnego konceptu, no bo są takie same w obu wersjach, i anime, i mangowej, ale tak jak mówię, to są tylko przypuszczenia, bo wiemy, że saga miała sporo różnic, m.in. taktykę Goku w walce z Hitem, prawda? Nagrywałem kilka filmów tyczących się różnic między anime a mangą, nagrałem też skrót fabuły mangowej sagi Szampy, więc jeśli nie widzieliście, to odsyłam do tych produkcji, ale tak sobie teraz myślę, że w mangowej wersji sagi Szampy końcówka walki z Hitem, Goku i Hita, wyglądała tak, że Goku przełączał się między formą God a formą Blue. W przypadku anime, pamiętamy, mieliśmy Blue Kaiokena, w zasadzie Kaiokena nałożonego na Super Saiyanina Blue. I wiem, że to może być dość naiwne myślenie, mówię to raczej prześmiewczo w ramach takiego żartu, ale może jest w tym krzta prawdy. Co jeśli Toriyama w oryginalnym skrypcie, jako instrukcję, jako ten trzon fabuły, napisał, że Goku ma być trochę niebieski, a trochę czerwony. I nie wiadomo, o co mu chodziło, więc Toei, robiąc anime, zinterpretowało to tak, że włączy Kaiokena w Blue, a Toyotaro zinterpretował to tak, że będzie miał dwie transformacje, God i Blue. Szczerze mówiąc, obie wersje mi się podobają, ale fakt, że Vegeta korzystał z podobnej taktyki potem w walce z Zamasu, czyli też używał formy God, a potem formy Blue, to sprawia, że mamy pewne powtórzenie w historii, a Blue Kaioken jest dość ekscytujący, więc chyba mój głos idzie jednak na Blue Kaiokena. Jeśli chodzi o sagę Future Trunksa, to tutaj mamy już znacznie więcej informacji, głównie wynikających z takiego, nie wiem, czy można to nazwać wywiadem, to nie była forma wywiadu, mam wrażenie, że to była raczej forma rozmowy, dodana do jednego z tomów mangi Dragon Ball Super między Toyotaro a Toriyamą. Oczywiście są też informacje w internecie wynikające z opublikowanych designów, które Toriyama narysował na potrzebę sagi Future Trunksa, chociażby design Goku Blacka. I mamy tam informacje, o tym też mówiłem ostatnio w odcinku, bo musicie wiedzieć, że ten film jest odpowiedzią na waszą prośbę. Ostatnio w Kokle dostałem pytanie o to, żeby trochę na ten temat pomówić, ale skupiliśmy się głównie na Turnieju Mocy, do którego też dzisiaj przejdziemy, żeby ten film był pełny. Ale powiedzieliście, że chcielibyście zobaczyć taki film o wkładzie Akiry Toriyamy w Dragon Ball Super, więc wychodzę wam naprzeciw. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Większość widzów tego nie lubi, ale moim zasranym obowiązkiem jest to, żeby przypomnieć wam, że jeśli film się spodoba, to możecie zostawić lajka. Tak czy siak, design Akiry Toriyamy, a w zasadzie design Goku Blacka autorstwa Akiry Toriyamy, zawiera notkę, w której widnieje informacja, że Goku Black powinien zmieniać się w Super Saiyanina i też innego Super Saiyanina o innym kolorze. I tutaj strzałeczka pokazuje na Super Saiyanina Rosę. Więc oryginalną myślą Toriyamy w sadze Future Trunksa było to, żeby Goku Black był w stanie transformować się w tradycyjnego Super Saiyanina, a wiemy, że ta wersja pojawiła się tylko w mandze, więc Toei można powiedzieć, że trochę to zignorowało. Myślę, że zignorowało też fakt, że na tym designie Goku Black nie ma pierścienia czasu na swoim palcu. Toriyama go po prostu tam nie narysował, więc można byłoby w ten sposób wydedukować, że ten pierścień czasu to też jest dodatek Toei. To, co jest autorstwem Toriyamy, to skomplikowany charakter Zamasu, czyli postać, która jest Bogiem, ma jakiś wewnętrzny konflikt. Tak samo umiejscowienie historii w przyszłości, fakt, że Zamasu jest złym Kaioshinem, brak smoczych kul, co jednocześnie sprawiało, że konsekwencje z ewentualnej śmierci byłyby permanentne, nie można byłoby nikogo wskrzesić, ale również pomysłem Toriyamy było to, żeby przez jakiś czas ukrywać tożsamość głównego wroga, bo jeśli pamiętacie, uważam, że to jest bardzo dobry zabieg. Przez jakiś czas nie wiedzieliśmy, kim jest Goku Black, prawda? Był to pewien szok, zwłaszcza jak okazało się, że Goku Black i Zamasu stoją obok siebie. Wtedy trochę się to wszystko pomieszało, więc uważam, że Toriyama akurat tutaj wpadł na dobry pomysł. W oryginalnym skrypcie Toriyamy
Była też informacja tycząca się mocy Zamasu. Mowa tutaj o scalonym Zamasu, czyli jednym z najpotężniejszych do tamtej pory przeciwników w całym Dragon Ballu Super, ale Toriyama nie zaplanował, żeby scalony Zamasu był aż tak silny. W gruncie rzeczy jego siła miała być na tyle niska, w cudzysłowie niska, że dwóch Super Saiyan Blue, czyli Goku i Vegeta, w zupełności powinno wystarczyć przeciwko takiemu przeciwnikowi. Mieli oni walczyć na zmianę, ale problemem miało być to, że Zamasu jest nieśmiertelny. I ta fuzja miała dobiec końca, czyli jakby fabuła miała się opierać na nieśmiertelności i też na limitach Potary. Jak pamiętacie, Toei troszeczkę zignorowało ten limit Potary, bo Zamasu w anime się nie rozdzielił. I jeśli chodzi o wkład Toriyamy, niestety często musimy działać... jak pewnie część z was na maturze, tak nawiązując do ostatnich, nie wiem, czy dalej chyba trwają egzaminy maturalne, czyli działać metodą eliminacji. Jeśli nie odpowiedź D, jeśli nie odpowiedź B, jeśli nie odpowiedź C, no to chyba odpowiedź A. W tym przypadku działa to w taki sposób, że możemy się dowiedzieć o tym, co na pewno nie jest pomysłem Toriyamy, bo wiemy, że jest to pomysł Toyotaro. I takimi pomysłami jest chociażby Vegito. Toyotaro stwierdził po prostu, że byłoby szkoda nie wykorzystać takiej sytuacji, żeby nie wprowadzić fuzji, mimo tego, że dynamika między Goku i Vegetą po Majin Buu Sadze raczej sugerowała, że między tymi dwoma postaciami do scalenia już nigdy nie dojdzie. Albo jakby to powiedział Borys Szyc w Fusion Reborn, do zespolenia. Wspomniany Vegeta w formie God to też jest pomysł Toyotaro, który oczywiście Toriyama nadzorował, więc niech nie wyniknie z moich słów jakaś fałszywa narracja, że to była samowolka Toyotaro. W pewnym sensie to on sam wpadł na te pomysły, ale nie zostałyby one wprowadzone do mangi, nie zostałyby wydane, gdyby Toriyama nie dał zielonego światła. Więc fakt, że Vegito się pojawił, fakt, że God Vegeta się pojawił, fakt, że Vegeta wykonywał też Gamma Burst Flash, fakt, że moce leczące Trunksa to był też pomysł Toyotaro, to nie oznacza, że Toriyama o tym nie wiedział. Rzecz jasna, dał temu zielone światło. Mało tego, w wywiadzie nawet bardzo ciepło wypowiadał się na ten temat. Myślę, że dobrym przykładem ukazującym dynamikę tworzenia mangi, przynajmniej w tamtych latach, są słowa Toyotaro, właśnie ze wspomnianego wywiadu. Brzmiały one tak. Cóż, moim celem jest zostać fanem numer 1. Jednak nie chodzi tylko o moje pragnienie, aby dać różnym postaciom szansę na zabłyśnięcie. Są też chwile, kiedy tego typu rzeczy są konieczne, aby osiągnąć cel, który wskazałeś, mistrzu Toriyama. Na przykład, jeśli ostatecznym celem historii jest bezpośrednie starcie Goku z Zamasu na końcu, nie mogę po prostu pozwolić Goku dojść do tego momentu w szczytowej formie. Muszą być różne zwroty akcji, zanim obaj będą mogli stanąć naprzeciw siebie. Tym razem w sadze Future Trunksa było wiele takich zwrotów akcji, które stworzyłem, chociaż czasem byłem trochę niepewny. Myślę, że te słowa są dobrym podsumowaniem, więc my przechodzimy do turnieju mocy i tutaj mamy już dużo informacji na ten temat, rzecz jasna o nich też mówiłem w ostatnim wspomnianym filmie, ale gwoli ścisłości jeszcze raz, pokrótce. Co jest autorstwa Toriyamy, to na pewno niektóre designy, m.in. arena turnieju mocy. Pierwszymi zaprojektowanymi postaciami przez Toriyamę był Jiren, Dyspo, Toppo i Kitela. To były te pierwsze, resztę Pride Troopersów musiało zaprojektować Toei, ponieważ nie było designów, które wyszłyby spod pióra mistrza. Toei również zaprojektowało bazową formę Ribrian, aczkolwiek to Toriyama zadecydował, że Ribrian będzie się transformować z tej, powiedzmy, bazowej w tę nieco bardziej obłą. Jak widzicie, mamy też postacie Sidry i Korna, czyli Boga Zniszczenia 9 Wszechświata i Anioła 8 Wszechświata. Toriyama również odpowiadał wspólnie z Toyotaro za projekty Heles i Belmoda, czyli kolejnej dwójki Bogów Zniszczenia, ale ogólnie kto jest odpowiedzialny za designy, możemy zobaczyć na tej grafice. Postacie z tym błękitnym napisem obok to są dzieła Toriyamy. Czerwony napis widnieje przy postaciach zaprojektowanych przez Toyotaro, natomiast granatowy to wspólne designy wspomnianych Belmoda i Heles. Caulifla i Kale nie były w oryginalnych notatkach Toriyamy, to Toei postanowiło dodać postać Kale jako odpowiedź na rosnącą w tamtym czasie popularność Broly'ego. Toriyama, widząc to, postanowił stworzyć Cauliflę jako uzupełnienie tego duetu. Toriyama jest też pomysłodawcą kontrowersyjnego mrowienia na plecach, czyli tego wyjaśnienia pierwszej transformacji SSJ, Caulifli i Kale. Toei, otrzymawszy od Toriyamy wstępne notatki z zamysłem na turniej mocy, przeczytali tam hasło brzmiące, i tutaj cytat: 80 typa walczy w mieszaninie. Co też ciekawe, Jiren, jako główny antagonista sagi, nie dostał notatki tyczącej się jego charakteru. Po prostu Toriyama nie opisał charakteru Jirena, więc Toei, wymyślając charakter Jirena, wymyśliło, że będzie on dość gadatliwy i że będzie miał silne poczucie sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy Toriyama to zobaczył, powiedział, że Jiren jest postacią, która nie mówi, więc ten pomysł charakteru przeszedł na Toppo. Więc to Toppo ma oryginalny charakter Jirena. Jiren został taki, jaki został, ale muszę to powiedzieć z bólem serca, że tak jak podobało mi się przedstawienie jego siły w anime,
tak, to już jest raczej zasługa Toei. To, jaką postacią jest Jiren pod kątem swojej historii, to jak wygląda, jak się zachowywał, to wszystko jest zamysł mistrza. Toriyama jest również odpowiedzialny za pomysł Toppo jako boga zniszczenia, w zasadzie kandydata na boga zniszczenia. No i w tych notatkach, które Toriyama dał Toei, był też ponoć opisany przebieg turnieju mocy, jeśli chodzi o wojowników z Siódmego Wszechświata, czyli to, z kim oni będą walczyć, że na przykład Piccolo zostanie wyrzucony przez Damona, więc możemy założyć, że Damon też został przez Toriyamę zaprojektowany, to jest ten mały robaczek z Czwartego Wszechświata. Tak samo fakt, że Buu został podmieniony na Freezę, tak samo przebieg walki Siódmego Wszechświata i 11 Wszechświata, no i przede wszystkim Ultra Instinct, który miał być w zamyśle transformacją inną niż Super Saiyanin. Mimo wszystko, mówiłem o tym ostatnio w filmie, ale trochę mnie to zastanawia. Jeśli Toriyama opisał przebieg turnieju, jeśli chodzi o naszych bohaterów, to dlaczego na przykład Gohan w mandze walczył z Keflą, a w anime walczył z Dyspo? Wiadomo, że anime powstawało wcześniej, więc można byłoby stwierdzić, że to walka Goku z Keflą jest tym, co wymyślił sobie Toriyama, ale jeśli Toriyama nadzorował też pracę nad mangą, to czy zaakceptował inną wersję tej historii, którą na przykład wymyślił Toyotaro? Czy może jednak to Toei zmieniło to, że Kefla na początku miała walczyć z Gohanem, a jednak walczyła z Goku? Tego prawdopodobnie się nie dowiemy. Co ciekawe, Super Saiyanin Blue Evolution, czyli nowa forma Vegety, która też pojawiła się później w mandze, mówię później, bo to ważne, na początku było anime, to jest pomysł Toei. Jednak Toei nie wzięło pod uwagę wszystkiego, co Toriyama napisał, ponieważ w jego notatkach były informacje, jakoby Rozy i Kakunsa, czyli koleżanki Ribrian, miały mieć rozciągliwe ręce, tak jak na przykład Piccolo. No, Toei dało im oryginalne charaktery, tutaj trzeba im to oddać. No i też oryginalne techniki, więc ocencie to sami, czy pasowałoby do dziewczyn z Drugiego Wszechświata, gdyby miały rozciągliwe ręce. A propos dziewczyn z Drugiego Wszechświata, to tak naprawdę ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, zdecydowanie najważniejszą, dlatego zostawiłem ją na koniec. Wiemy również, że Beerus nazywający Ribrian, w cudzysłowie cute, czyli śliczną, uroczą, słodką, to też jest myśl Toriyamy. Także ship, że tak powiem, Beerusa i Ribrian jest kanoniczny, a w zasadzie był, bo teraz Beerus ma chillaj, także. Co do Broly'ego, wiem, że jest to film, więc nie będziemy sobie na ten temat mówić długo, aczkolwiek chcę powiedzieć tylko o jednej rzeczy. Te designy tyczące się właśnie chillaj, czy Lemo, czy Broly'ego, to są pomysły Toriyamy. Tak samo jak pomysłem Toriyamy było to, żeby napisać Broly'ego jeszcze raz, w sensie mówię tutaj o charakterze Broly'ego, że jakby charakter nowy Broly'ego to jest coś, co napisał Toriyama, zwłaszcza ta jego niewinność, ale zielonowłosa forma Broly'ego to już jest coś, co wymyślił Naohiro Shintani, czyli człowiek odpowiedzialny za modele postaci. To jest dość ciekawe. Te zielone włosy zostały rzecz jasna zaakceptowane, pojawiły się w filmie, ale mimo tego przy wielu okazjach w mandze Dragon Ball Super, kiedy widzieliśmy kolorowe wersje Broly'ego, on i tak był rysowany ze złotymi włosami, tak jakby te zielone włosy były wersją ekskluzywną dla anime, aż do chyba marca, czyli do premiery okładki, mówię o marcu tego roku, okładki 24 tomu mangi Dragon Ball Super, kiedy zobaczyliśmy Broly'ego z zielonymi włosami. Jest to pierwszy raz, kiedy Broly'ego w mandze widzimy z zielonymi włosami, jednakże trzeba dodać, że jest to okładka w 100% autorstwa Toyotaro, która została stworzona już po śmierci Akiry Toriyamy, więc no, nie miał on siłą rzeczy aż takiego dużego wpływu na to, jaki kolor włosów ma na tej okładce Broly. Prawdopodobnie, bo być może zostawił za sobą jakieś notatki, nie wiemy tego. Jeśli chodzi o sagę Moro, tutaj trudno jasno stwierdzić, co jest pomysłem Toriyamy. Wiemy, że była ona pisana wspólnie. Jej skrót też mam na kanale, więc jeśli chcecie sobie się z nią zapoznać albo przypomnieć sobie tę historię, to was odsyłam do tych filmów, zresztą też do sagi Granoli. Ta saga była pisana wspólnie przez Toriyamę i Toyotaro, natomiast trudno przy niej stwierdzić, co było konkretnie pomysłem Akiry, więc taką metodą eliminacji podam po prostu rzeczy, które są pomysłem Toyotaro, więc wiemy, że nie są pomysłami Toriyamy. Na przykład designy. No, z biegiem czasu już chyba wszyscy zwróciliście uwagę na to, że proste designy to jest Toriyama, a trochę bardziej skomplikowane designy to jest Toyotaro. Moro czy Merus to już jest projekt samego Toyotaro, ale na tej fotografii, na której widzimy stanowisko Toyotaro i wiele plakatów, które wiszą nad jego biurkiem, tam również można dostrzec projekt postaci Saganbo, czyli jednego z żołnierzy Moro. Możemy też założyć, że Saganbo właśnie był
projektowany przez Toyotaro. Podam wam pewną ciekawostkę, która moim zdaniem jest urocza i też pokazuje to, w jaki sposób działa Toyotaro. Można też poznać jakoś tajniki jego pracy, ale też zaangażowanie. Uważam, że jest to coś, co jest warte pochwały. Toyotaro miał problem z rysowaniem rogów Moro, ponieważ wiemy, że one nie są proste, tylko zakręcają na zewnątrz, prawda? Tak, miał problem, mimo tego, że sam zaprojektował tę postać. Toyotaro kupił figurkę kozy, dorobił jej rogi, mówię tutaj o figurce po prawej stronie, bo po lewej macie ten pierwotny wygląd, to jest inna figurka. W ten sposób łatwiej było mu rysować, bo miał przed oczami wzór do naśladowania. Toyotaro powiedział takie słowa: w przeciwieństwie do normalnych kozich rogów, rogi Moro mają skomplikowaną konstrukcję, bo końce skręcają się na zewnątrz. Mimo, że to mój własny projekt, są bardzo trudne do narysowania, więc trochę żałuję, że zrobiłem je w ten sposób. Trudno jest uzyskać odpowiednią równowagę bez odniesienia 3D. Szukałem modeli KUS, ale nie mogłem znaleźć żadnego, który by pasował. W końcu pomyślałem, że po prostu będę musiał zrobić jeden sam, więc wyrzeźbiłem rogi. Na początku próbowałem po prostu przykleić trochę zagniecionej gumki do rogów figurki kozy, ale ostatecznie musiałem wyciągnąć szpachlę i wykonać poważne rzeźbienie. Teraz, gdy mam odniesienie, czuję, że rysowanie rogów idzie mi już dobrze. Nie wiem jak wy, ale ja doceniam to zaangażowanie. Pamiętacie, w Sadze Moro zobaczyliśmy też Yardratan. Pierwszy raz od sagi Namek, w zasadzie od tego, co widzieliśmy po sadze Namek. I tam mieliśmy dwa designy Yardratan. Ten stary, moim zdaniem lepszy, bo bardziej skomplikowany i bardziej oryginalny. I takie obłe kluchy. No, wiadomo już kto jest autorem obłych kluch. Natomiast to nie jest tak, że te obłe kluchy zostały przez Toriyamę zaprojektowane typowo do sagi Moro. One pochodzą z gry Dragon Ball Online, dla której Toriyama utworzył nowy wygląd tych kosmitów. Natomiast fakt, że w sadze Moro widzimy oba wyglądy Yardratan, to już jest decyzja Toyotaro, który po konsultacji z redaktorem Victor Yuchidą zdecydował, że w sumie na Ziemi też żyją różni ludzie, prawda? Przechodząc do sagi Granoli, wiemy, że ten oryginalny szkic, jak to można się było domyślać, w większości sag napisał Toriyama, ale rzeczami, które na pewno można mu przypisać, są chociażby hitersi. Oczywiście mowa o samym pomyśle, bo designy to już jest sprawa Toyotaro. I tak się składa, że designy właśnie były odrzucane przez Toriyamę 3 albo 4 razy. Toyotaro w wywiadzie już sam zapomniał, ile konkretnie to było. Jedynie pamiętał, że był już nawet na granicy poddania się. Toriyama odpowiada również za sprawy związane z nameczanami, na przykład to, że pochodzą z innej rzeczywistości. Wiemy, że to zostało potem rozwinięte w Dragon Ball Daima. Rzeczy związane z nowymi smoczymi kulami, to też jest pomysł Toriyamy, ale również designy Monaito, który oryginalnie miał się nazywać Slag, ale potem zmieniono imię, bo okazało się, że kto by pomyślał, jest już taki film nawet z Lordem Slagiem. No i Sugarianie, czyli obecni mieszkańcy planety Serial. Herms idealnie podsumował to kilka lat temu jednym z tweetów, czyli za wszystkie skomplikowane designy odpowiada Toyotaro, natomiast Toriyama zaprojektował starego nameczanina numer 285 i okrągłego, uroczego kosmitę numer 8673. Więc możemy się domyślić, że projekt Granoli, który uznajmy, że jest trochę bardziej skomplikowany niż wygląd Sugarian, to już jest pomysł Toyotaro, aczkolwiek wiemy, że Toriyama mu w tym pomagał. Toriyama również zaproponował dodanie oatmeala, żeby Granola miał do kogo gębę otworzyć. To jest coś, co wiemy, że Toriyama chociażby robił też w przypadku Kale i Kalifli, prawda? Te dwie postacie muszą mieć do kogo gębę otworzyć, żeby czytelnik miał możliwość poznania ich myśli. Toriyama również odpowiada za rozwój postaci Vegety w innym kierunku co Goku, ale to była akurat wspólna decyzja z Toyotaro. Pomysłem Toriyamy było dodanie Zuno, czyli wszechwiedzącej istoty, która była w sadze Granoli wykorzystana przez hitersów, jednakże to Toyotaro przekształcił tę scenę w komedię, co jest, powiem wam szczerze, dużym zaskoczeniem, bo jakbym miał strzelać, to bym powiedział, że wykorzystanie Zuno jako postaci, która pojawiła się kilka sag temu, pewnie Toriyama już o niej nie pamięta, ale mogłaby się przydać w tej historii, to jest coś, co bardziej mi pasuje do Toyotaro, jako bystrego umysłu, no a przekształcanie wszystkiego w komedię to jest domena Toriyamy, a w zasadzie była, więc jestem tutaj zaskoczony, ale pozytywnie. Natomiast Bardock, co moim zdaniem jest wielkim plusem tej historii, przynajmniej do pewnego momentu, to już jest pomysł Toyotaro. Toyotaro od dłuższego czasu chciał wrzucić do jakiejś historii Bardocka i oczywiście można byłoby to załatwić jakimś spin-offem, ale chciał on wrzucić go do głównej historii. Szukał ku temu sposobności, no i na szczęście się udało. Tak samo nazwa i wygląd Ultra Ego. To też są dzieła Toyotaro, rzecz jasna pomysł. No jeśli oryginalny szkic historii jest autorstwa Toriyamy, to możemy domyśleć się, że pomysł na tę transformację
to też jest coś, co wymyślił Akira Toriyama, no ale wiemy, że kwestie designu, nazwy i tak dalej, tych szczegółów, za te rzeczy tyczące się Ultra Ego odpowiadał już Toyotaro, chociażby chciał też nawiązać wyglądem do Birusa, prawda? Do kolorystyki Birusa. Wiemy, że Ultra Instinct nawiązuje kolorystyką do aniołów, więc i Ultra Ego musi nawiązywać do Birusa, chociaż uważam, że jest to akurat taki wygodny przypadek, no bo nie wszyscy bogowie zniszczenia są fioletowi, prawda? Tylko Birus i Champa jakby kojarzą się na pierwszy rzut oka z tym kolorem. Superhero. Wiemy, że Toriyama był bardzo zaangażowany w produkcję filmu, ale jeśli chodzi o mangę, zostało to powiedziane przez Toyotaro, że rozdziały od 91 do 103, czyli cała adaptacja Superhero, włącznie z rozdziałami po Superhero, tam gdzie Gohan walczył chociażby z Goku, to jest napisane przez Toriyamę. Praktycznie w całości, włącznie z dialogami. Toyotaro dodał oczywiście trochę dialogów od siebie, ale w głównej mierze większość to jest wizja Toriyamy. A jeśli chodzi o sagę prequelową, czyli rozdziały 88-90, Toyotaro chciał zrobić spin-off o Trunksie, co skłoniło Toriyamę do powiedzenia mu, aby zamiast robienia spin-offu wykorzystał Trunksa jako głównego bohatera nowego wątku fabularnego. Toriyama wraz z Toyotaro i innymi pracownikami zdecydowali, że historia powinna być mniejszą, prostszą historią osadzoną na Ziemi, z innymi głównymi bohaterami niż Goku i Vegeta i skupiona być powinna na superbohaterach. Toriyama zdecydował, że Trunks będzie superbohaterem i podał wiele nowych informacji na temat Trunksa jako postaci i wyjaśnił okoliczności, w których Trunks został bohaterem, przedstawił wizję, w której Trunks jest, kolokwialnie mówiąc, roztrzepanym chłopakiem, ale ma za to silne poczucie sprawiedliwości i nie pozwala, aby nawet najmniejszy zły uczynek pozostał bezkarny. Pamiętamy tę scenę, w której Trunks rzucił pogniecioną puszką, która leciała w stronę dziecka, prawda? Ale chociażby też rozdział 104, kiedy mamy w zasadzie historię, która jest tak naprawdę prequelem do prequela. Oryginalnie miała być to historia, która byłaby opowiedziana jeszcze przed tą sagą prequelową, czyli w zasadzie byłaby pierwszym rozdziałem sagi prequelowej, ale z góry zostało ustalone, że ta saga prequelowa ma mieć 3 rozdziały, więc ten wstępny rozdział, czyli Narodziny Saiyamana X, który teraz znamy jako rozdział 104, to jest coś, co musiało zostać wycięte. No ale potem Toyotaro dostał zielone światło, żeby napisać jeszcze na bazie tego nowy rozdział. I tak naprawdę kończąc ten temat Superhero, możemy wspomnieć o takich rzeczach jak scena z rodzicami Bulmy, albo fakt, że te androidy z serii Alpha powinna się składać z zabawnie wyglądających postaci, a nie za strasznych, ani nie wyglądających zbyt realistycznie. Toriyama dał też sporo spostrzeżeń na temat Gotena jako postaci. No i oczywiście też stworzył ostateczne projekty dla kostiumów Saiyamanów X, ale myślę, że dobrą klamrą zamykającą ten film będzie wspomnienie o ostatniej poprawce, jaką Akira Toriyama wprowadził do Dragon Balla w ogóle. Jest to scena kończąca 103 rozdział mangi Dragon Ball Super, w której w oryginale nie było Piccolo odwracającego się i machającego do przedszkolanki, natomiast Toriyama dodał tego Piccolo i rzecz jasna większość z Was prawdopodobnie już o tym słyszała, ale myślę, że jest to w pewnym sensie piękne i wzruszające, ponieważ Piccolo był nazywany przez Toriyama jego ulubioną postacią, no i też fakt, że przy ostatnim wtedy rozdziale, który wyszedł przed jego śmiercią, widzimy Piccolo, jego ulubioną postać, która macha na pożegnanie nam, czytelnikom. Aż dziwnie myśleć, że jest to przypadek. Wyciągnijcie z tego filmu co chcecie. Tak jak mówię, na pewno to, co widnieje na książeczce, to jest tylko i wyłącznie skrót myślowy, bo za scenariusz nie odpowiada sam Akira Toriyama, natomiast za ilustrację tak, odpowiada Toyotaro. Jednak Toyotaro też ma bardzo duży wkład w tę historię i za designy postaci, ale chociażby saga Future Trunksa jest idealnym przykładem, że takie główne punkty fabuły, jak chociażby God Vegeta, leczący Trunks, Vegito, to jest coś, czego Toriyama nie wymyślił. Całej prawdy się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy. Chciałbym zobaczyć, czy na przykład pomysłem Toriyamy było to, że Piccolo w Resurrection of F w anime poświęca się za Gohana. Wątpię, że on maczał w tym palce, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to było 10 lat temu, kiedy Toriyama nie był jeszcze ponoć aż tak zaangażowany w to wszystko. Natomiast mówienie, że Dragon Ball Super, czy mowa o anime, czy o mandze, że to byłoby coś, nad czym Toriyama w ogóle nie panował, że nawet tego nie sprawdzał. Fakt, nie sprawdzał odcinków anime, jednakże ten główny trzon to jest coś, czym myślę, że musimy obarczyć Toriyamę, bo jak słyszymy o tym, że napisał on postać Jirena i że to on jest odpowiedzialny za to, że Jiren miał takie backstory, ja na początku myślałem, że to jest coś dodane przez ludzi z Toei, żeby cokolwiek było, a potem się okazało, że to jest część tego oryginalnego skryptu. Także mówię, wyciągnijcie z tego filmu co chcecie, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajka jeśli tak, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, mam nadzieję, że powiedziałem o większości rzeczy, na pewno o tych najważniejszych, a jeśli są tutaj jakieś błędy, które wychwyciliście, to rzecz jasna,
Czekam na wasze komentarze, nie jestem nieomylny, tak jak mówię, to są informacje, które są ogólnodostępne w internecie. Oczywiście dodałem też trochę od siebie, z tego co sam pamiętam, ale moją rolą jest tylko zabawić was i przedstawić wam kilka ciekawych informacji w przystępnej formie. Dzięki za oglądanie, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.